I zapraszam pana doktora inżyniera Michała Gryzińskiego, który z kolei opowie o naszej perle w koronie, czyli reaktorze Maria i nie tylko. Michale, mikrofon jest tutaj. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że mam ten zaszczyt opowiedzieć kilka słów o reaktorze Maria. Tak jak tu już Marek wspomniał, perle tutaj ośrodka, ale myślę, że perle naszego kraju. Zacznę może od tego, ponieważ w nasz ośrodek sięgamy trochę dalej niż 10 lat wstecz. Tutaj jest przykład reaktora EWA. Na terenie ośrodka mieliśmy do czynienia z reaktorami, jak i zestawami krytycznymi. Dlaczego reaktorami, to ja powiem na końcu, podsumowujący slajd będzie dotyczył tego. Natomiast Maria, reaktor obecnie eksploatowany. To, co dyrektor Kurek już podkreślał, on wielokrotnie był modernizowany od samego początku, także miał pewien przestój w swojej pracy, co powoduje, że mimo daty uzyskania krytyczności w 1974 roku pozostaje reaktorem stosunkowo młodszym tak naprawdę o te tutaj 5 czy 6 lat. Co za chwilę pokażę na skali europejskiej i światowej, że mamy reaktor bardzo przyzwoity, o bardzo dobrych parametrach i o jeszcze cały czas z długim horyzoncie czasowym. Od razu powiem, że w 2015 roku, kiedy uzyskiwaliśmy licencję na eksploatację reaktora do 2025 roku, to kiedyś z przerażeniem stwierdziłem, że w Komisji Europejskiej znalazł się dokument, że w 2025 roku reaktor Maria miałby być skierowany do decommissioningu, natomiast my w 2025 roku chcemy się starać o licencjonowanie i to tak naprawdę o licencję nieograniczoną, co pokazuje praktyka na świecie, że to jest możliwe przy odpowiednio prowadzonych modernizacjach. Póki co przewidujemy, skąd wziął się 2053, od razu powiem to tak humorystycznie. Ja przechodzę na emeryturę w 2045 roku, ale pomyślałem sobie, że 50 brzmi lepiej. Natomiast jeden z głównych analityków reaktora powiedział, że on przechodzi na emeryturę w 2053 roku, więc nie ma problemu, żeby taką datę promować. Oczywiście reaktor mógłby pracować tak naprawdę dużo dłużej. Amerykański reaktor HFIR przewiduje pracę 100-letnią. Także tu tak czy inaczej nawet do 2053 roku widać, że to jest 75 lat z odjęciem kilku na dłuższe przerwy, co jest, jak mam nadzieję, możliwe. To jest to, co chciałem powiedzieć. Sytuacja na świecie jest taka dosyć ciekawa odnośnie reaktorów. Było ich bardzo dużo i ich bardzo szybko teraz ubywają, bo było bardzo dużo reaktorów budowanych w podobnym okresie, tak naprawdę w okresie zimnej wojny i wcześniej, kiedy była pogoń za technologiami jądrowymi, tudzież termojądrowymi. A jak widać, reaktor Maria wpisuje się w reaktor o bardzo dobrych parametrach, dotyczących strumieni, jakie uzyskujemy w rdzeniu, a jest stosunkowo młody. Tutaj mamy już tylko świeżo otwarte reaktory. No i w Europie mamy reaktor niemiecki, natomiast wygląda na to, że w najbliższych latach pozostaniemy jedynym reaktorem o tak szerokich możliwościach badawczych. Od razu powiem, że oczekiwany od wielu lat reaktor francuski JHR, którego uruchamianie było przewidywane już w zasadzie w tym momencie i ku zaskoczeniu całego środowiska w tym roku ogłosili, że nie uruchomią reaktora szybciej niż w 2035 roku. No, nie chwalą się dlaczego. No, ja podejrzewam, że przekombinowali konstrukcję, także długo obiecywany JHR nie ruszy. Wiemy, że Belgowie starają się o rozpoczęcie budowy reaktora w Belgii. Także mamy cacko, perełkę i w najbliższych latach będzie tak naprawdę zainteresowanie reaktorem rosło. Reaktor jest skonstruowany standardowo jak reaktor badawczy, to znaczy jest otwartobasenowy,
co powoduje, że mamy doskonały dostęp do rdzenia. Rdzeń jest skonstruowany stożkowo po to, żeby móc uzyskiwać lepszy dostęp właśnie do różnych pozycji w rdzeniu reaktora. Mamy basen technologiczny, w którym możemy transportować, przeładowywać i prowadzić różne prace z napromienianym materiałem. Mamy komorę gorącą, przez którą odbywa się ekspedycja, czy to próbek badawczych, czy właśnie produkowanych w bardzo dużej ilości radioizotopów tutaj dla ośrodka Polatom, jak i dla innych kontrahentów z zagranicy. Mamy, co bardzo interesujące i w tym czasie, to dyrektor Kurek już też wspominał, mamy 8 kanałów poziomych, 5 jest dedykowanych aparaturze właśnie z reaktora z Berlina. 1 to nasza instalacja wcześniejsza powiązana z radiografią. I 2 kanały, jeden, w który właśnie ja byłem najbardziej zaangażowany, to jest kanał H2, to jest nietypowa wiązka neutronów prędkich i epitermicznych, duża, szeroka wiązka właśnie do badań materiałowych, kriogenicznych, tudzież biologicznych. A co jest na przykład w tej chwili największym kąskiem uwagi, również właśnie włączamy się w badania zniszczeniowe w pracach towarzyszących budowanemu w Kadarasz demonstratorowi reaktora termojądrowego, badawczego. Pozostaje kanał H1 niewykorzystywany i tutaj już od wielu lat prowadzimy burzę mózgów, co można jeszcze zrobić na kanale H1. Tutaj tylko pokażę, ponieważ przewija się w tematach również reaktor HTGR, który jest reaktorem właśnie demonstrującym technologię. My jesteśmy tutaj, to jest reaktor badawczy i tutaj właśnie prowadzimy produkcję radiofarmaceutyków, badania, szkolenia. Natomiast reaktor HTGR, no to jest jakby troszeczkę inna bajka, bo to jest demonstrator technologii. Jesteśmy zaangażowani w niezliczoną, można powiedzieć, ilość aktywności właśnie z powodu tego możliwości prowadzenia przeróżnych badań, ćwiczeń, eksperymentów. Dlatego można powiedzieć, że głównym sukcesem, który się wydarzył w ostatnim dziesięcioleciu, to jest to, na co cierpią niektóre reaktory badawcze, przynajmniej w Europie. Wymiana kadry pokoleniowej, to znaczy trzeba było przejmować kompetencje od weteranów, którzy zjedli zęby na reaktorze Maria, przekazywanych młodemu pokoleniu i to się udało zrobić. To na pewno jest sukces i w tej chwili to, co dyrektor Kurek pokazywał, ta struktura wiekowa w reaktorze nawet wypada chyba jeszcze lepiej ze względu na to, że mamy bardzo dużo młodej kadry, która zdążyła się od różnych ekspertów i doświadczonych pracowników eksploatacji i nie tylko, również badaczy, przejąć kompetencje, które odzyskujemy. Za chwilę ja o nich powiem. Oczywiście tutaj to pokazuje naukowe aspekty, czyli właśnie związane z fizyką jądrową, z badaniami materiałowymi, również z badaniami materiałowymi dla wspomnianego reaktora wysokotemperaturowego, o czym też za chwilę powiem. Mamy oczywiście powiązania z gospodarką, powiązania właśnie dotyczące energetyki jądrowej. Były tutaj pomysły, nawet dyrektor Wrochna bardzo kiedyś za tym optował, żeby Technical Support Organization stał się instytut, ale to jakby nie ma znaczenia. Na pewno zaplecze eksperckie dla gospodarki związanej z energetyką jądrową tutaj mamy, również z energetyką termojądrową, to wspominałem o tym reaktorze w Kadarasz. Co do zaplecza eksperckiego dla państwa, no to oczywiście też, bo to jest cała medycyna nuklearna, która tutaj jest właśnie produkcja w reaktorze, no i w głównym kontrahencie, czyli Ośrodku Radioizotopów Polatom. I tutaj to dotyczy również całych wszystkich aspektów związanych z ochroną radiologiczną, z ochroną radiologiczną pacjentów, którzy są poddawani medycynie nuklearnej, jak i zaplecze eksperckie dla Państwowej Agencji Atomistyki, która stanowi nadzór nad naszym ośrodkiem. No i oczywiście tutaj to medycyna, no to jak najbardziej powiązane przez produkcję radioizotopów, o czym opowie pani profesor Mikołajczak. Natomiast od wielu lat
lat próbujemy właśnie poprzez wyprowadzenie tej wiązki H2 włączyć się w badania radiobiologiczne i to powiedzmy myślę, że się udaje. No tutaj trzeba sięgać dużo dalej jeszcze, ponieważ tak jak dyrektor Kurek wspomniał, kiedyś częścią naszego dużego ośrodka była Instytut Chemii i Technik Jądrowych i to jest taki link, który gdzieś tutaj pomiędzy reaktorem a ośrodkiem radioizotopów istnieje, powinien istnieć. Jaka produkcja związana z radionuklidami, radioizotopami tutaj się dzieje w reaktorze? A więc na pewno mamy te pierwiastki, o których tutaj też pan dyrektor już wspominał, pani profesor Mikołajczak to poszerzy, dlatego że my jesteśmy jakby dostarczycielem radionuklidów. Natomiast ostatecznie produkty medyczne, no to już jest domena Polatomu. Natomiast oczywiście jeżeli chodzi o molibden, no to jest ekspedycja materiału do holenderskiej firmy. Tutaj była wiele lat walka o to, żeby również na terenie ośrodka powstała fabryka do przetwarzania molibdenu w produkowanym w bardzo dużych ilościach generatorach technetowych w Polatomie. Wiele prób było, to się nie udało, natomiast no ja ostatnio dostałem maila od Argentyńczyków, którzy stwierdzili, że mogliby taką fabrykę tu wybudować. No tylko my musielibyśmy chcieć. Taka fabryka jest pomiędzy reaktorem a Polatomem. To, co już wspomniałem, bo to długo można by opowiadać, w co jesteśmy zaangażowani. Można powiedzieć, że wymiana pokoleniowa nastąpiła, zwiększenie liczby pracowników nastąpiło. Ja uważam, że jeszcze powinno zwiększyć się ze względu na to, że reaktor, który przez długie lata tak został z powodów politycznych zdławiony właśnie do działalności głównie produkcyjnej, no teraz odżywa, wraca i to widać na arenie międzynarodowej, że pojawiamy się w przeróżnych dyscyplinach i to na wysokiej półce. No i tej kadry właśnie naukowo-badawczej potrzeba. Na ciągłości pracowników eksploatacyjnych, no to w kontekście prowadzonych modernizacji to jest niezwykle istotne. Za chwilę powiem o takich osiągnięciach w ostatnim dziesięcioleciu. Trudnych zadań, między innymi takich jak konwersja paliwa, bo wiadomo, że kiedyś reaktory często pracowały na wysoko wzbogaconym paliwie, natomiast różne konwencje zaczęły zabraniać używania wysoko wzbogaconego paliwa i takie przeprowadzenie konwersji paliwa, które napędza reaktor, było konieczne. Jedyny w Europie chyba reaktor, który pracuje wciąż na wzbogaconym paliwie, wysoko wzbogaconym, to jest właśnie holenderski. Jakieś mają umowy z Amerykanami, że jeszcze mogą wykorzystywać wysoko wzbogacone paliwo. To wynika z tego, że oni mają problemy z konwersją, żeby nie utracić parametrów w strumieni w rdzeniu. U nas się to udało i to jest na pewno sukces. I tu jest właśnie powiedzmy ostatnie 10 lat takich wydarzeń, które można by wybrać do pokazania tej perełki, a mianowicie na pewno tutaj właśnie około 10 roku, czyli to jest mniej więcej w okolicy wtedy, kiedy następowało, tuż przed połączeniem tak naprawdę, był kryzys molibdenowy na świecie, wtedy kiedy stanęły nieszczęśliwie reaktor kanadyjski chyba, albo dwa nawet reaktory kanadyjskie, które właśnie dostarczały technet na rynek i poszukiwało środowisko takie medyczne, gdzie jaki reaktor można przystosować do produkcji właśnie molibdenu. No i wynaleźli reaktor Maria, że przy pewnych zabiegach można przystosować go właśnie do produkcji napromieniania tarcz molibdenowych. No i z tego powodu zaistnieliśmy w Europie, na świecie. New York Times pisał w tamtych czasach, że Maria ratuje świat w kontekście diagnostyki medycznej. To się udało właśnie wtedy przeprowadzić i od tamtego czasu zajmujemy znaczącą pozycję właśnie w produkcji molibdenu, aczkolwiek właśnie przez ten brak tego powiązania z Polatomem, kiedy tarcze molibdenowe jadą do Holandii, natomiast Polatom kupuje materiał z Belgii, także to jest sensowne do produkcji generatorów technetowych, a jest monopolistą, znaczy źle to brzmi, jest głównym dostarczycielem właśnie generatorów w Polsce, ale również w całej Europie.
No i potem to, co jeszcze istotne do wyłuszczenia to jest właśnie między innymi powstanie konwertera 14-ewowego. To jest powiązane z ukierunkowaniem badań przeróżnych nacelowanych na ITER, dlatego że właśnie w ITER-ze dominujące zniszczenia radiacyjne będą pochodziły od neutronów 14-ewowych. No i tutaj właśnie za sprawą konwertera, jak i teraz świeżo prowadzonych rozmów, bo to 2 tygodnie temu byliśmy w Kadarasz i na pewno będzie zainteresowanie właśnie prowadzeniem badań zniszczeniowych właśnie akurat na kanale H2, bo tam są odpowiednie parametry, o ile dokończymy wyprowadzenie wiązki, właśnie wszystkich komponentów, z których budowany jest ten ITER w Kadarasz, jak również cała diagnostyka plazmy, która tam będzie instalowana, również mogłaby być testowana w Marii. Rozpoczęliśmy też programami dotyczącymi starzenia, dlatego że ostatecznie reaktor ma te swoje lata i program starzenia się, czyli to, że reaktor będzie mógł być eksploatowany właśnie 75 lat, tudzież 100, tak naprawdę jest oparte na po pierwsze modernizacjach, po drugie na tym, że potrafimy kontrolować proces starzenia się. No i te procesy starzenia, badania nad nimi zostały uruchomione, począwszy od starzenia się betonu, ale również starzenie się różnych innych elementów konstrukcyjnych. Na to się nakłada tak naprawdę różne programy związane właśnie z programem HTGR, gdzie próbujemy badać zniszczenia radiacyjne elementów, z których byłby zbudowany ten reaktor przemysłowy. I to właśnie można przeprowadzać w reaktorze Maria. Tu można powiedzieć, że właśnie w 2010 roku, to pokazuje, program sąd materiałowych to jest właśnie ten element, który dotyczy badania elementów konstrukcyjnych tego wspomnianego przez dyrektora Kurka reaktora HTGR. Z najważniejszych rzeczy, tu można by ich wymieniać dużo. Te modernizacje następowały oczywiście w zasadzie przez cały czas eksploatacji reaktora, natomiast tutaj wydarzają się konkretne wymiany układów, które są niezbędne do bezpiecznej eksploatacji reaktora. Może też interesującym będzie elementem wprowadzenie produkcji i opracowanie techniki napromieniania mikrosfer holmowych, które zdobywają coraz szerszą rynek w terapii, w diagnostyce medycznej, ponieważ to jest taki ciekawy radionuklid, który jest również paramagnetykiem i jest świetnie obserwowalny w rezonansie magnetycznym, czyli mamy połączenie diagnostyki z terapią. Tu od razu powiem, że właśnie terapia holmowa weszła w tym roku do ośrodka w Gliwicach. Planuje wejść na Szaserów, na Wołoską i do Bydgoszczy. No i też znowu można powiedzieć, tak jak podałem przykład generatorów technotowych, kiedy nasza produkcja trafia do Holandii, a potem wraca z Belgii do Polatomu, to w przypadku mikrosfer holmowych, które mają trafić do Gliwic, one produkowane u nas trafiają do Amsterdamu i potem wracają z Amsterdamu do Gliwic. No więc zrozumiałym jest, że firma w tej chwili, taka Terumo amerykańska, poszukuje możliwości ustanowienia tutaj właśnie skrócenia tej drogi dostaw, ponieważ radionuklid ma swój czas połowicznego rozpadu, więc wożenie do Amsterdamu i z powrotem jest zupełnie bez sensu. To takie, wybrałem jakieś kilka właśnie najbardziej może zauważalnych, myślę, w ostatnim dziesięcioleciu osiągnięć. To jest właśnie uzyskanie 1000 stopni w rdzeniu właśnie do badań związanych z reaktorami przemysłowymi wysokotemperaturowymi, produkcja tych mikrosfer, program molibdenowy i również taki eksperyment, który powiązał nas dodatkowo z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów, gdzie komora gorąca została dedykowana do tego celu wyprodukowana, przygotowana i to miało być opracowanie nowej technologii uzyskiwania właśnie molibdenu. Badania nad nowotworami, no to oczywiście to była domena Polatomu, natomiast właśnie w wiązkach H2, która była powiązana z próbą wejścia do badań światowych nad terapiami neutronowymi, to dotyczy właśnie też tej wiązki wyprowadzanej w reaktorze.
To już mniej więcej wszystko ja opowiedziałem w międzyczasie. Na pewno właśnie ustanowienie tego laboratorium radiobiologicznego myślę, że jest bardzo istotne, dlatego że jeżeli popatrzy się na perspektywy, jakie pojawiają się w Europie, na horyzont europejski, gdzie dominującym jakby filarem jest walka z rakiem, no to idealnie się wpisujemy z ukończonym praktycznie laboratorium i badaniami. No i Polatomem, który tutaj jest i od wielu lat prowadzi takie badania i jest dostarczycielem radionuklidów. No i może podsumowujący slajd, który wiąże się z jakimiś inwestycjami, to znaczy inwestycjami dotyczącymi przedłużenia działalności reaktora do tego 2053 roku. W tej chwili szczęśliwie przeszliśmy bardzo pozytywnie ocenę okresową. Misja wiedeńska oceniła reaktor na bardzo sprawny, na wysoce wykwalifikowaną kadrę i przewiduje, że eksploatacja reaktora może być prowadzona z powodzeniem, właśnie nawet nieograniczona. Natomiast no, oczywiście pewne rzeczy będą musiały być jeszcze wymienione. Natomiast co się wydarzy w 2050 roku, no to jest pytanie otwarte, dlatego że już będziemy mieli koniec reaktora Maria, choćbyśmy go chcieli przedłużać. Stąd gdzieś w marzeniach pojawia się kontynuacja dobrej praktyki polskiej, że mamy ośrodek jądrowy, reaktory jądrowe, produkcji radioizotopów. I może ostatni podsumowujący, ja sięgam w historii jeszcze dalej, bo sięgam do profesora Niewodniczeńskiego, bo tutaj była mowa o tym, że podział nastąpił na IHTJ, na różne ośrodka w Świerku. Natomiast dawno, dawno temu to była jedna idea w Polsce i stąd to, że sięgamy w wielu współpracach do Krakowa, no to jest zrozumiałe, dlatego że tam jest najsilniejszy ośrodek również powiązany z fizyką jądrową. No i to pokazuje na przestrzeni lat, jak dużo mamy współpracy, zarówno właśnie w projekcie ITER-owym, jak i w tej chwili w tym przywożonym sprzęcie z Berlina. To, co dyrektor Kurek mówił, będą instalowane w reaktorze, no to zrozumiałym jest, że tak jak Polatom jest pierwszym odbiorcą radionuklidów, tak hala fizyczna ze sprzętem w Kraków będzie podstawowym odbiorcą neutronów badawczych. Natomiast tutaj pokazuję coś, co było istotne, bo to ostatnie lata, właśnie 10 lat, to było odbudowywanie wewnętrznych powiązań w instytucie. Powstał reaktor i oczywiście cały wielki ośrodek. I te wszystkie jednostki, one w założeniu sołtana pracowały na reaktor. I to się przez długie lata takiego rozdrobnienia dzielnicowego po podzieleniu instytutu, to trochę pozanikało. Natomiast można powiedzieć, że w zasadzie wszystkie linki udało się odbudować, że różne obiekty w Świerku współpracują z reaktorem i mogą mieć wartość dodaną do działania i przedłużenia życia reaktora. I dziękuję za uwagę i oczywiście podkreślę, że to ja tylko reprezentuję olbrzymią liczbę 100 kilkunastu pracowników, którzy nawet pomagali robić prezentacje, jak i dodają wszystkich wartości merytorycznych. Ja ich tylko tutaj reprezentuję chwilowo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ponownie zapytam, czy jakieś pytania są do prelegenta? Tak. Ja podejdę z mikrofonem. Bardzo panu dziękuję za ciepłe słowa o współpracy i właśnie w związku z tym chciałem nawiązać do tematu belgijskiego reaktora, bo to zdaje się jest projekt Myrra, prawda? Czy miał pan na myśli jakiś inny? Nie, Myrra to jest chyba projekt, który To jest ten accelerator driven. kiedyś powstał i według mnie on nigdy nie powstaje. Myślę, że bardziej realny się wydaje Pallas, to jest z kolei holenderski. Natomiast trudno powiedzieć, czy on nie odżyje, szczególnie w tym kontekście, że JHR w zasadzie tak dał plamę, bo to było duże zaskoczenie wszystkich, że nie wcześniej niż w 1935 ruszy, a dla mnie to jest informacja, że nie wiadomo, czy w ogóle ruszy. Tak, ja też jestem tego świadom, ale pytanie jest takie, czy my jako polskie środowisko nie bylibyśmy zainteresowani, żeby wejść w coś, co jest accelerator driven, bo mamy kompetencje akceleratorowe, ale również i reaktorowe, więc czy tutaj nie byłoby pola do współpracy? Znaczy być może tak, dlatego że zamysł sołtana Niewodniczeńskiego właśnie w tym kierunku kiedyś szedł.
akceleratory były jednym z obiektów, a Kraków był ośrodkiem akceleratorowym i tu na pewno były pomysły o tym, że mamy reaktory właśnie akceleratorowo sterowane, napędzane, czy jak to zwać. Natomiast hala fizyczna, te wszystkie kontakty, które w Grenoble się pojawiają, to jest reaktor taki słynący z badań naukowych, który po ogłoszeniu, jakby po opóźnianiu się budowy źródła spalacyjnego w Lund, jak i w tym przedłużającym się nieuruchamianiu reaktoru JHR, oni na siłę przedłużają, powiedzieli, że 10 lat dłużej jeszcze są w stanie popracować, ale tak naprawdę cała nauka właśnie powiązana ze spektrometrią, dyfraktometrią, badania materii, fizyki ciała stałego, no to one jak najbardziej nie mają się gdzie dziać tak naprawdę powoli w Europie, a my mamy to szczęście, że mamy ten reaktor i mamy te kanały poziome, jeszcze ściągamy ten sprzęt z Berlina i tu rozumiem, ponieważ Kraków ostatecznie w jakimś dużej mierze jest zaangażowany w badania w ILL-u, no to jest naturalnym, podstawowym partnerem na naszym polskim podwórku. Jeszcze jedno pytanie. Komentarz. W zasadzie nie pytanie, tylko próba odpowiedzi na pytanie pana dyrektora z Instytutu Fizyki Jądrowej. Jak mi wiadomo, aparat Myrra to będzie następstwo wyłączanego reaktora BR2. Reaktor w Belgii nie będzie budowała nowego reaktora, tylko Myrra będzie takim elementem właśnie łączącym reaktor jądrowy właśnie z Accelerated Driver System. Także. Dziękuję bardzo. Wrócę na miejsce i już podziękuję doktorowi Gryzińskiemu. Proszę Państwa, to była 20-kilkuminutowa prezentacja, natomiast na naszym kanale YouTube NCBJ Świerk znajduje się kilka filmów prezentujących bardzo szczegółowo budowę, działanie, przeznaczenie reaktora Maria. Wszystkich chętnych serdecznie do obejrzenia tych filmów zapraszam.